Co to jest mechanika kwantowa? Jeżeli chcecie być mądrzejsi, poczytajcie sobie Wikipedię, bo jedyna sensowna definicja, jaka mnie przychodzi do głowy, brzmi coś, co działa. I wszystkie te gadki o jej nieintuicyjności włóżcie od razu między bajki. Bo co jest niby nieintuicyjne? Prąd elektryczny? Żyjemy z nim od dziecka, więc jest intuicyjny. Gdyby nas wyciągnięto ze średniowiecza, pewnie uważalibyśmy go za magię. Podobnie jest z mechaniką kwantową. Nikt nas z nią nie oswaja, więc jest nieintuicyjna. Jak więc zacząć się oswajać? Proponuję zacząć właśnie od spinu. Bez tej maleńkiej z pozoru własności cząsteczki nie tylko nie jesteśmy w stanie pojąć, czym jest nadprzewodnictwo lub jak przebiega ewolucja gwiazd, ale nawet nie zrozumiemy budowy atomu. W dodatku, sam spin przejawia niemal wszystkie własności charakterystyczne dla mechaniki kwantowej. Tak, ta maleńka własność cząstki z pewnością może być nazwana królem mechaniki kwantowej. Jaki on śliczny aniołeczek prawie. Aniołeczek, póki na diabła nie wyrośnie. Co to więc takiego ten spin? Definicja mówi, że jest to wewnętrzny moment pędu cząstki. Usłyszawszy coś takiego, większość z Was pewnie odpuści sobie resztę, a ja się specjalnie temu nie dziwię. Spróbuję jednak to wytłumaczyć w jak najprostszy sposób, zaczynając od samych podstaw, czyli od pędu. Każdy z Was intuicyjnie czuje, że im coś ma większą masę i porusza się z większą prędkością, tym trudniej jest to zatrzymać. Fizycy też to czuli i nie kombinowali. Pomnożyli przez siebie masę i prędkość i nazwali tę wielkość pędem. Sytuacja troszeczkę komplikuje się, jeżeli weźmiemy pod uwagę ruch obrotowy, ale to też można łatwo sprawdzić. Jeżeli na przykład usiądziecie na obrotowym krześle i kręcąc się na nim na chwilę wyciągniecie nogi do przodu, a potem je skurczycie, zobaczycie, że wraz ze zmianą promienia zmienia się również prędkość. Jest to zatem jakaś zasada zachowania. Tę zasadę zachowania fizycy nazwali zasadą zachowania momentu pędu. Przemnożyli pęd przez promień i stworzyli taką właśnie wielkość. Dodać jeszcze muszę, że moment pędu jest tak zwanym pseudowektorem. Dlaczego pseudo? Bo wszystkie normalne wektory, takie jak siła, prędkość czy pęd, przyłożone są do ciała i zwrócone w stronę, w którą działają. Pseudowektor przyłożony jest do osi obrotu i prostopadły do promienia obrotu. Czy to, że elektron ma wewnętrzny moment pędu, oznacza, że obraca się dookoła własnej osi? Cóż, i tak, i nie. Samo wyobrażenie sobie elektronu jako obracającej się dookoła własnej osi kulki wystarczy do naszych rozważań. Niestety spin nie jest aż tak prostym zjawiskiem. Na szczęście to jedyne uproszczenie, jakie musimy tutaj zrobić, a ja obiecuję, że w filmie o symetriach dokładnie wytłumaczę, o co z tym spinem chodzi. Jak wszyscy wiemy, elektron jest ładunkiem elektrycznym. Jeżeli więc się obraca, jest to poruszający się ładunek, a więc prąd elektryczny. Jeżeli jest to prąd elektryczny, wytwarza również pole magnetyczne. Obracający się elektron jest więc takim miniaturowym magnesem. I to właśnie za pomocą tych miniaturowych magnesików zbadano spin. Elektrony z atomów srebra wystrzelono w pole magnetyczne, które przyciągając je lub odpychając, odchylało ich tory. Ponieważ magnesiki mogły ustawiać się w całkiem przypadkowych kierunkach, spodziewano się takiego obrazu, jaki teraz widzicie na ekranie. Elektrony jednak ani myślały układać się zgodnie z pokazanym rozkładem, ale uformowały na ekranie dwa wąskie paski. Wyglądało na to, że nasze magnesiki nie mogą układać się w przypadkowych kierunkach, ale mają tylko dwa możliwe ustawienia. I to jest właśnie całe skwantowanie. Zetowa składowa spinu może być skierowana z dodatnią wartością w górę albo z ujemną wartością w dół. No ale jak to zetowa składowa? O co w ogóle chodzi? Spójrzcie na bąka kręcącego się w polu grawitacyjnym. Nie kręci się on prosto, ale wykonuje ruch dookoła pewnej osi. Ten ruch nazywamy precesją. Podobnie zachowuje się spin w polu magnetycznym. Wykonuje taką samą precesję. Problem w tym, że o ile bąka jesteśmy w stanie zmierzyć bardzo dokładnie, choćby za pomocą linijki, o tyle spin obserwujemy tylko w polu magnetycznym. To trochę tak, jakbyśmy próbowali odgadnąć zachowanie bąka tylko na podstawie cienia, który rzuca na ścianę, gdy się obraca w polu grawitacyjnym. Oczywiście, możemy sobie wykombinować, jak on się naprawdę zachowuje, ale jedyne co jesteśmy w stanie zmierzyć, to zetową składową jego długości. Identycznie ma się sprawa ze spinem. On sobie grzecznie wiruje w polu magnetycznym, a my na ekranie widzimy tylko tę składową, która jest położona w kierunku pola magnetycznego. Zanim przejdziemy dalej, winien Wam jeszcze wyjaśnienie, co to za dziwne przekreślone H.
Otóż jest to tak zwana zredukowana stała planka. Samą stałą plankę można traktować jako zmierzoną doświadczalnię. We wzorach zaś pojawiała się tak często podzielona przez 2pi, że wprowadzono na to osobny symbol. Dodatkowo, jeśli się przyjrzeć, jednostka stałej planka jest identyczna jak jednostka momentu pędu, więc świetnie nadawała się do opisu właśnie spinu. Wyposażeni w tę wiedzę, możemy wreszcie zająć się tym, co jest w mechanice kwantowej najciekawsze. Wyobraźmy sobie zatem, że mamy urządzenie, które filtruje nam z-ową składową spinu. Wpuszczamy do urządzenia elektrony i jednym kanałem wylatują te, które mają z-ową składową spinu dodatnią, a drugim te, które mają tę składową ujemną. Jak słusznie zapewne podejrzewacie, nie tworzę tu niczego fascynującego. Połowa elektronów wyleci jednym kanałem, a druga połowa drugim. Skomplikujmy zatem troszeczkę tę sytuację. Za kanałem, który wypuszcza dodatnią z-ową składową spinu, postawmy drugi, identyczny filtr, który w identyczny sposób będzie filtrował z-ową składową spinu. Tutaj oczywiście też nie ma żadnej rakietowej nauki. Skoro już wcześniej wyfiltrowaliśmy dodatnią z-ową składową wektora spinu, drugi filtr nie może nam wypuścić ani jednej składowej ujemnej. I tak właśnie się dzieje. Gotowi na kolejną komplikację? Tym razem za kanałem wypuszczającym dodatnią z-ową składową wektora spinu ustawmy filtr filtrujący x-ową składową tego wektora. Teraz już nie jest aż tak banalnie, ale też da się wykombinować, że obie te składowe są od siebie absolutnie niezależne. Więc połowa elektronów będzie miała x-ową składową dodatnią, a druga połowa ujemną. Ta niezależność składowych wektora nie jest zresztą zjawiskiem kwantowym, ale znamy ją również z naszego makroświata. Popatrzcie na tego sympatycznego rewolwerowca. Dla ułatwienia dodajmy mu jeszcze układ współrzędny. Jeżeli wystrzeli, ruch pocisku natychmiast podzieli się na dwie składowe. Jedną w kierunku samego wystrzału, a drugą spowoduje od razu siła grawitacji. Ponieważ składowa pozioma jest z grubsza stała, a składowa pionowa jest zmienna, torem ruchu naszego pocisku jest parabola. Oczywiście nie taka stroma, jaką tu widzimy, ale dużo bardziej płaska. Skąd zatem wiemy, że ruchy są niezależne? Wyobraźcie sobie, że rewolwerowiec strzela do celu. Jeżeli cel jest nieruchomy, musimy dać pewne przewyższenie. Jeżeli jednak cel opadałby w polu grawitacyjnym, okazuje się, że musimy strzelać prosto w cel. No ale opadający cel ma tylko jedną składową pionową, natomiast lecący pocisk ma dwie składowe, poziomą i pionową. Składowe te muszą być więc od siebie niezależne, skoro za każdym razem musimy strzelać tak samo. Jedyna różnica to taka, że jeżeli nadamy pociskowi większą prędkość początkową, trafimy ten cel szybciej, ale zasada pozostaje niezmienna. Wróćmy do naszej kwantowej rzeczywistości i skomplikujmy ją jeszcze troszeczkę. Teraz za urządzeniem filtrującym z-ową składową spinu i urządzeniem filtrującym x-ową składową spinu dodajemy kolejne urządzenie filtrujące z-ową składową spinu. Jeżeli teraz elektrony przejdą przez urządzenie filtrujące z-ową składową spinu z dodatnią składową oraz przez jeden z kanałów filtrujący x-ową składową, rozsądek podpowiadałby, że przez kolejne urządzenie filtrujące z-ową składową spinu wszystkie przejdą z dodatnią składową. Ale tak nie jest. Okazuje się bowiem, że mimo iż x-owa i z-owa składowa spinu są od siebie kompletnie niezależne, to sam fakt, że próbujemy mierzyć jedną z nich, paskudzi nam pomiar tej drugiej. I z drugiego urządzenia mierzącego z-ową składową spinu połowa elektronów będzie dodatnia, a druga połowa ujemna. Takie to rozlazłe jakieś. Zgadza się, proszę pani. Nas racjonalistów to może troszkę boleć, ale to jeszcze nic. Skomplikujemy to jeszcze bardziej? Dlaczego nie? Tym razem za urządzeniem filtrującym x-ową składową wektora spinu dodamy dwa lusterka odbijające promienie elektronów w pożądanym kierunku, a na końcu urządzenie, które łączy te promienie. I dopiero teraz dajmy urządzenie filtrujące z-ową składową wektora spinu. Tym razem elektrony wychodzą z pierwszego z-owego filtra dodatnią ścieżką, potem trafiają do x-owego, z którego mogą wyjść i tą, a potem łączą się i znowu trafiają do z-owego filtra. I co? I okazuje się, że sam fakt ponownego połączenia promieni powoduje, że pomiar x-owej składowej przestaje nam paskudzić pomiar z-owej. Tak jak wypuściliśmy elektrony dodatnie z pierwszego filtra, tak wychodzą też z ostatniego. Zabawmy się jednak w perfidnego wujka i do jednej ze ścieżek dodajmy barierę, którą możemy dowolnie wkładać i wyjmować. Okazuje się, że jeżeli tylko włożymy tę barierę, natychmiast wpływamy na wynik pomiaru. Tak jak mieliśmy wszystkie elektrony dodatnie na ostatnim filtrze, tak nagle robi nam się pół na pół.
Mało tego, nawet jeżeli nasze ścieżki będą miały tysiące kilometrów, my będziemy wypuszczać 1 elektron na tydzień, a barierę wkładać dopiero po wypuszczeniu elektronu. I diabli będą wiedzieli, gdzie elektron w danym momencie jest, on i tak jakimś cudem będzie wiedział, że bariera jest już włożona, w związku z czym wolno mu wyjść obiema ścieżkami, a nie tylko jedną jak wcześniej. No to teraz powiedzcie mi, którą drogą przy obu otwartych ścieżkach poruszał się elektron? Zieloną? Na pewno nie, bo gdy porusza się tylko jedną ścieżką, wynik mamy pół na pół. Niebieską? Z tego samego powodu również nie. Obiema? Nigdy nie zaobserwowaliśmy połówki elektronu, a gdyby dzielił się na 2 elektrony, przeczyłoby to choćby zasadzie zachowania energii. Żadną? Też nie, bo jeżeli zablokujemy obie ścieżki, po prostu nie wyskoczy żaden elektron. Robi się upiornie, co? Mechanika kwantowa mówi, że elektron jest w superpozycji stanów. Co to oznacza po naszemu? Mniej więcej to. Nie dowiesz się, dopóki nie zmierzysz, ale jeżeli spróbujesz zmierzyć, już wpłyniesz na wynik pomiaru. To właśnie z superpozycją związany jest słynny kod Schrödingera. Załóżmy, że jeżeli elektron pobiegnie zieloną ścieżką, kod przeżyje. Jeżeli niebieską, kod będzie martwy. Jeżeli zmierzymy, to wiemy się, czy kod żyje, czy nie żyje. Ale dopóki nie zmierzymy, kod trochę żyje i trochę nie żyje. Żałując biednego kota, bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia!